Siemano, miodopijcy, Miodowi szaleńcy, miodofile. miodomaniacy, ogólnie wszystkie pszczółki i trutnie. Witamy Was po raz kolejny. Dzisiaj będzie odcinek wyjątkowy, można powiedzieć, bo będziemy testować dość egzotyczny miód. Egzotyczny nawet dla nas. A będziemy testować miód. Miody 2, konkretnie z Kostaryki. Także na warsztat 2 miodziki bierzemy. Jednym z nich jest Melomel z marakują. Po angielsku passion fruit, który nazywa się Passiflora. A Pokażę. drugi to jest meteglin, czyli ziołowo-korzenny z dodatkiem hibiskusu lub jamańskiej róży, jak się dowiedzieliśmy, bo Tak, tak to nazywają to na stronie. Tak, gdzieś czytaliśmy na stronce ich, tak. Miodosytny nazywa się Costa Rican Midori, niezbyt oryginalnie, a prowadzi ją niejaka pani Alejandra Araya I Michael Lindemann. Także Jeżeli dobrze wygląda na kojarzę. to na jakąś taką koniugację między Stanami Zjednoczonymi i Kostaryką. A daleko nie mają, prawda? Nie, butelki bardzo zgrabne, To są ale nietypowe. no bardzo typowe. Pojemność 400 ml. Ale bardzo ładna, zgrabna, takie mrożone, mrożone szkło, to się Takie, mówi? no, Takie takie frosted glass, nie? Bardzo, Przydymiane. bardzo ładna też etykieta, bo to jest chyba naklejane tutaj. Oj, powiem Ci, że nie jestem pewien, czy to zaklejone, czy to nie jest taki... Jest naklejane, chociaż nie wiem. Czy to nie jest Nadruk. taki nadruk jakby. Bardzo ładne. No, fajnie, fajnie. Jeszcze może kilka słów o tym, jak to do nas trafiło. Trafiło do nas za pośrednictwem i uprzejmością Browa Matora. Dzięki. Wielkie dzięki. Mieliśmy okazję, nie wiem czy konkretnie te miody, oceniać na konkursie Craft Roku w zeszłym roku w Poznaniu. Ty chyba... Ja oceniałem Ty oceniałeś chyba tego, nie? kategorię medeglinów, także tego miałem na stoliku na pewno. Ale że tam jest próba Ślepa? ale że tam jest próba ślepa. No nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy. Także no, mamy tą egzotykę w ręku i jesteśmy bardzo ciekawi, jak już tak świadomie będziemy mogli jej spróbować. Tak. Zaczniemy od Melomela. Zaczęlibyśmy od Melomela. Ten Melomel ma już na swoim koncie kilka medali, między innymi chyba w 2015 srebro? Srebro na Mazerkapie. Srebro na Tak. Mazerkapie. Kilka tam lokalnych, chyba W jakichś amerykańskich jeszcze Także jest to medalista. konkursach. Ten jeszcze nie, albo może jest gorszy. Albo brak informacji, także nie wiemy. Zacznijmy od tego, także pozwolę sobie zrobić tak zwany, powiedziałbym unboxing, ale tak unbottling. Unbottling. O, zobaczymy, czy tutaj to ładnie tak pójdzie, jakbym chciał. Czy nie pójdzie. Wydaje mi się, że nie będziemy potrzebować otwieracza, Aczkolwiek użyjemy. zetnę tutaj, że tak powiem, plątkę. Chyba nie, chyba to jest taki koreczek wyciągany. Koreczek bez, na pewno ma to fachową nazwę, ale nazwijmy to koreczek bezkorkociągowy. Panie kolego. To się urwało. O, pięknie, zobacz. No Dobra. dobrze. No i Okej. koleczek taki Dobra. golasek. Ale Coś syntetyczny, nie? Syntetyczny. Tak, syntetyczny. Także nalane. Nalane. Klarowność. Piękna klarowność. Piękna. Czyściutki. Taki miedziany taki kolor. No, jasny bursztyn, taki rzeczywiście bardzo fajny. Miód, który pozyskują, może warto wspomnieć, to jest wszystko lokalnie. Z własnej pasieki. Dużo z którą własnej prowadzą? pasieki, tak? Ale oprócz tego z jakichś podnóża wulkanu też doczytaliśmy. Z dwóch chyba jakichś okolic właśnie, jedne są jakieś u podnóżu wulkana, drugie gdzieś tam w jakimś innym rejonie Kostaryki, ale wszystko od zaprzyjaźnionych i Organicznych sprawdzonych chyba. pszczelarzy, także Miód nie ma jest tu- niesycony, tak? Nie jest pasteryzowany w ogóle, nie podgrzewają. Także generalnie niesycony, także wszystkie najlepsze wartości powinny zostać zachowane. Miód wielokwiatowy, co w przypadku zakładam Kostaryki i takich krajów
południowoamerykańskich I znaczy bardzo dużo, bo Tak. tam jest pewno zasób tych kwiatów no, na pewno niewyobrażalny. będzie na przykład też właśnie ten kwiat pomarańczy i tak dalej, nie? To są takie miody dla nas nieznane, natomiast w Ameryce bardzo dużo miodu pitnego robi się na bazie właśnie Orange Blossom Honey, także no zobaczymy, spróbujemy. Spróbuję pierwszy nos. No powiem Ci, że na nos to bardzo wyczuwalne właśnie nowe miody. Bardzo miodowy. Marakuj, to się muszę tu doszukiwać. Marakuja jest delikatna, ale taka słodycz właśnie pochodzi w tym aromacie owocowa. To nie jest słodycz, czujesz aromat miodu, ale słodycz jest tam, przebija się. Przebijać, ale nie powiedział, że jest to marakuja, gdybym nie wiedział. Nie. Może w smaku będzie bardziej przebijać, natomiast w zapachu no... Ale bardzo przyjemny aromat, bardzo fajny, przyjemny, słodki, miodowy. Delikatnie tam drożdże są wyczuwalne. Ja delikatnie alkohol wyczuwam. Alkohol też, tak, właśnie, tak, a też. drożdże no... Ale ten alkohol nie... No, Nie jest on taki ordynarny, nie. jest taki, powiem Ci, że bardzo jest tam przyjemnie w pachnie. tle, jest w tle. Bardzo przyjemnie pachnie, no to No co? to... Więc na sam początku będzie, że to taki mój rodzaj miodu. Nie za słodki. Nawet lekko gdzieś tam powiedzmy kwasowość przebijająca. Bardzo, na mój gust właśnie bardzo, bardzo fajny. Mhm. Co nie znaczy, że on nie jest słodki. To od razu zaznaczmy, że to nie jest to, że Nie, on to jest taki... On ma 13%. Tak, 13% alkoholu. I słodycz ma, można powiedzieć, na poziomie naszego trójniaka. Myślę, że to jest właśnie tak mniej więcej w tej... No, wiadomo, marakuja jest takim też kwaśnym owocem. I to tu wyczuć. I to właśnie tu wyczuć, tak jak... Jest słodycz, przeplatająca się z tą kwasowością, ale nie wiem, czy to wyczuwasz, takie ściąganie. Taki jak czasami przy tych chmielach lub taninach, nie? Mi się wydaje, tam na stronie było napisane, że oni korzystają również z beczek. Więc możliwe, że to pochodzi właśnie z beczek taka... Być może. Nie wiem, bo nie... Tam odczytaliśmy, była taka kwestia, że powiedzmy 6 miesięcy zajmuje mniej więcej produkcja miodu od fermentacji do leżakowania i po tym okresie jest albo rozlewany do butelek, albo do beczek. Także tylko było słowo barrels, nie było powiedziane jakich barrels, także nie wiemy, czy to są właśnie jakieś tam dębowe, czy może jakieś inne. Nie wiem, czy też zauważyłeś, ja wyczułem taką goryczkę na samym końcu, po finiszu już, przy właśnie gdzieś tam z tyłu gardła taka lekka gorycz się przebija Nie wiem. i zdecydowanie nie finish- czuję alkoholu. No może rzeczywiście, no jest goryczka, ale to jest tak jak powiedziałeś, na samym końcu, najpierw na finiszu się wyczuwalna jest ta marakuja. Ona w pierwszym momencie nie jest wyczuwalna, jest ta słodycz miodu, kwasowość prawdopodobnie od tej marakui. Marakui. I dopiero jak się uspokoisz, wszystkie te zmysły smaku się troszkę uspokoją, wchodzi ta marakuja i rzeczywiście później drobna gorycz. Ale ja chciałem jeszcze wrócić do pewnej kwestii, co wspomniałeś, 6 miesięcy, tak? Takie informacje ze strony, że tam około 6 miesięcy jest ten okres, poza chyba tam 1 czy 2 rodzajami, które leżakują do roku, powiedzmy. 6 nie? miesięcy na zrobienie miodu w stylu trójniaka. W Polsce można by powiedzieć, że to jest zbrodnia, ale tak się robi powiedzmy na zachodzie. Ja nie twierdzę, że to jest lepsza metoda czy gorsza, ale na pewno można zrobić tą metodą miód pitny i to dobry. Medalista, jakby nie patrzeć, Mazerkapa z 2015 roku. To znaczy też słusznie zauważyłeś, czy lepsza czy gorsza metoda. Nie wiem, czy pamiętasz, jak byliśmy w pasiece Jaros, to Marcin sam wspomniał, że ta technologia się zmieniła troszeczkę produkcji, No to wszyscy wiemy, nie? że to nie jest już tak jak kiedyś, że to musiało tam trzeba było wygotować, później leżakować milion tak dalej. Jeżeli miód po pół roku już jest dobry do picia, że osiągnęliśmy od niego to, co zakładaliśmy, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go zabutelkować i wprowadzić na rynek, prawda? Czasem niektóre produkty są lepsze na początku niż po leżakowaniu. Tak. No. Ale nie ukrywajmy, że leżakowanie na pewno nadaje trunku szlachetności. No ja, Pod warunkiem, że jest dobrze leżakowane, bo to też jest to znaczy, istotne. nie będę się tutaj nie zgadzać, natomiast uważam, że przemawia przez Ciebie ta taka polskość i te takie, wiesz, nasze utarte koncepcja właśnie miodu, który musi o swoje odleży, że półtorak musi tam dać 10 lat i tak dalej, i tak dalej. No ale no, okej, zgodzę się, że dla tych mocniejszych, bardziej słodkich to rzeczywiście tak. to leżakowanie tej szlachetności Tak, troszeczkę doda. Przy takich trunkach niekoniecznie. No przy trójniaku, Niekoniecznie, trójniak jest no. takim właśnie, powiedzmy, niekoniecznie to może, aczkolwiek mogłoby, ale rzeczywiście już dwójniaki to na pewno leżakowanie temu służy. No bo to nie jest tylko przy miodach, przecież i whisky się leżakuje, i wina się leżakuje, No, i one oczywiście. nabierają szlachetności, także
Tu nie będziemy z tym dyskutować. Dobry miód, bardzo dobrze zbalansowany. Tak, fajny. Kwasowość, słodkość z miodu i troszkę z marakui. Marakuja na finiszu, ściąganie w ustach. To ściąganie w ustach, nie wiadomo czy to jest od tych tanin dębowych, Tego być się nie może. Gdyby to był chmielony, to bym powiedział, że od chmielu, ale o chmielach tam nic nie ma, no chyba, że był gdzieś tam dodany i nie wspomniane. W każdym razie co? Alkohol specjalnie niewyczuwalny. Nie, znaczy na nosie bardziej niż w smaku. Myślisz? Tak, no jak otworzyliśmy, to bardziej ten alkohol było wyczuwać w smaku jako takim. Ja w alkohol nadal go wyczuwam. No, ale w smaku. A w smaku jest tak. On był zamaskowany na troszeczkę. takie pierwsze uderzenie. On zaraz znika, ale ja takie miałem odczucie, że go troszkę czuję. Mi nie przeszkadza. W każdym razie śmiało możemy powiedzieć, że w Kostaryce potrafią robić dobre miody. Zobaczymy jak zaraz będzie z tym drugim, który jakby nie patrzeć nie jest medalistą, albo jeszcze nie jest medalistą. No, zobaczymy. Także Zobaczymy. co? Za chwilę wracamy. Kostaryka, podejście drugie, tym razem hibiskus. Amapola. Hibiscus Mead. Tu jest podobno, tam był inny kwiat na tej poprzedniej butelce, tu jest chyba kwiat hibiskusu. Ja wiem. Pokaż. Jest, No jest inny trochę. jest No. inny. I tutaj samo, to co już wspomnieliśmy, miody używane są wielokwiaty z pasieki własnej i zaprzyjaźnionych terenów ekologicznych, również tam chyba z Parku Narodowego, wydaje mi się. Też koreczek. Koreczek taki Bezkorkociągowy, tak? bezkorkociągowy. Wow, aromat Piękny. piękny, lepszy niż tamtego. Mocniejszy, miodowy, Taki bardzo słodki miodowy. aromat. Tu takie- Ale w ogóle zaczęliśmy wąchać. Powiedz trochę o barwie, bo myśmy, że tak powiem, podniecili tym wszystkim, bo jak już przy nalewaniu było czuć. Barwa jest ciemniejsza od tego pierwszego. Tu jest zdecydowanie barwa bursztynowa. Tak, taki bursztynek, też klarowny bardzo, nasycenia żadnego nie ma, delikatne łzy. No to kolor no piękny, ale zapach. Gdyby YouTube mógł oddać zapach, to naprawdę... Tu są zdecydowanie moim zdaniem użyte miody takie ciemniejsze, ale nie wiem, bo tam jest napisany wielokwiat, ale też kwestia na przykład z jakiej pory roku to zbierali, nie? No Bo ten wielokwiat jest też szeroko, tak wspomniałeś, że szeroko pojęty, nie? no, wielokwiat, wiesz, U nas to jest, wiesz, mniszek, jakaś koniczyna, tam inne kwiatki i tak dalej, a tam, wiesz... Ale panie kolego, nawet u nas, jeżeli weźmiesz pewno wielokwiat powiedzmy z terenów wielkopolskich i powiedzmy terenów Mazur, to te wielokwiaty będą się różnić. No, wielokwiat, wiadomo. Ale jest tu też taka, ja to lubię nazywać zapachem ula. Tam jest taka troszkę jakby pierzga, trochę woskowości. Taki No to, naprawdę... co świadczy o tym, że był to miód właśnie naturalny z ula, a nie jakiś tam kupiony nie wiadomo skąd, z kraju środka. Nie, naprawdę aromat piękny miodowy. Ja już się mogli zacząć. Moim zdaniem lepszy niż poprzedniego. No, Zacznijmy od pachnie tego. lepiej, ale... Ja chciałem jeszcze tylko zobaczyć procent w tym. To też jest 13%. Też 13. Też... O ile w tamtym można było wyczuć alkohol, w tym tego Nie. można. Tak, Zero. zdecydowanie zamaskowany jest. Super, no spróbujmy. Spróbujmy. Salut! No, dla mnie ten lepszy. To od razu powiem. Ma takie, mimo tego, że jest takie samo stężenie alkoholu i prawdopodobnie takie same stężenie miodu, w tym świeżego miodu, ten jest jakby ma takie głębsze ciało. Jest zdecydowanie mniej... Powiem tak, nie jest mniej słodki czy więcej słodki od tamtego. Poziom słodkości jest podobny. Tamten był bardziej kwaskowy, prawdopodobnie z tym Tak, marakuje. na Ten pewno. nie ma tej kwasowości. Nie ma. I zgodzę się, że ciało jest pełniejsze w tym miodzie. Jest tak jakby dojrzalszy. Także wiesz, nie wiadomo, może na konkursie, też nie wiadomo kiedy go wprowadzili na rynek, może on jeszcze nie startował na przykład na Mazerze, a może też w tej kategorii jest większa konkurencja Wiesz, i konkursy się też swoimi prawami. to jest druga sprawa, nie? To, że ktoś zdobył medal na konkursie świadczy o tym, że jest dobry miód. Ale jeżeli ktoś wysłał na konkurs miód i nie zdobył, konkurs wysłał miód i nie zdobył medalu, to wcale nie musi znaczyć, że to jest zły miód. Po prostu w tym momencie był gorszy albo nie podpasował sędziom tak jak zwycięzca. będzie, że tak
Szukam tego hibiskusa. Nie. Jakoś nie, szczególnie jakoś mi się nie Na nie finiszu, rzuca. na finiszu. Poczekaj, tak samo działa troszkę jak tam, tamten. mhm. Ten finish, ten dodatek pojawia się dopiero po zaprzestaniu sączenia czy picia. Alkoholu też nie wyczuwam w ogóle alkoholów na smaku. Ta woskowość i takie właśnie dodatki ulowe jest tu wyczuwalne. Bardzo delikatnie, to nadaje też takiej troszkę delikatnej goryczki. Też takiej pieprzności. Taki pikanterii lekki. Pikanterii, no. Bardzo fajny, też bardzo dobrze zbalansowany miód. Nie przykrywający tą słodyczą, na pewno Świetny. nie powalający jakoś na kolana. Super. No bardzo dobrze. Nie, moim zdaniem obydwa dobre, ale ten lepszy. Ten mi bardziej pasuje. Jest taki... Osobiście tak. Mo- Jest fajny. Może też dlatego, że ten bardziej przypomina mi polskie miody. No, też prawda. To, czego byś się, ty, wiesz, twój powiedzmy Też prawda. smak wyuczony, wychowany na tym smaku. Zgadza się, ta marakuja była, no, ona była bardziej kwaskowa. Co mi pasowało, ta kwaskowość, bo takie akurat smaki mi tam podchodzą. Ale tak, ten jest taki fajny, no. Tak jak kurczę, powiem ci, o tych właśnie mówisz o tych pszczelich produktach i tak dalej, nie? Bardzo podobnie smakował ten miód, który próbowaliśmy Jarka Okulskiego. Który... Ten trójniak, ten który u Marcina. Tego. On miał takie właśnie No, podobne nuty miał właśnie. Ale To mi się właśnie tak rzuciło. I to chyba jest właśnie to. I to tak mówisz, to jest to, czego byś szukał w miodzie, w dobrym miodzie polskim. No. Także no fajny. bardzo fajny. Coś jeszcze o cenie. No, z tego co znaleźliśmy na stronie, $18 za 0,4 buteleczkę. litra, czyli no nie tanio. Ale Ale znaczy, no nie tanio na polskie warunki. Na polskie Jak to warunki jest na właśnie. amerykańskie warunki? Nie wiadomo, Chyba nie jest aż bo tak zakładam, że to chyba jest główny rynek zbytu, prawda? Mhm. No i pewnie też lokalne jakieś rzeczy. Ja nie wiem, w czym Kostaryce płacą. To nie jest, możliwe, że w to nie dolarach. jest właśnie, albo jest Kostaryka, albo Puerto Rico, bo jedno z nich jest z terytorium amerykańskim. Puerto Rico. No. Kostaryka, możliwe, że mają też dolary. Może jakiś tam dolar kostarykański Świetny, albo coś. nie tak cierpki jak ten poprzedni, Nie, ale ale fajny. delikatnie pikantny. Poziom słodkości właśnie na bardzo na tym samym. Bardzo dobry zbalansowany, Świetny. fajne ciało. Super. Jeżeli jesteście w Kostaryce, szukajcie miodów, bo warto. Naprawdę umieją tam robić miody pitne. To chyba wszystko, nie? No dzisiaj wszystko. Pozdrawiamy, dziękujemy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej! Hej.